Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Złoto co dalej i prognozy na drugie półrocze. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, jak zachowuje się i co robi Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Złoto co dalej i prognozy na drugie półrocze. Warto przyglądać się temu, co się dzieje teraz na surowcach, a zwłaszcza na złocie i przeanalizować, co może się wydarzyć, jaki jest scenariusz bazowy na drugie półrocze, jakie są prognozy instytucji finansowych, ponieważ złoto w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach zaczyna się zachowywać bardzo dziwnie, ponieważ nie reaguje na tradycyjne zachowanie amerykańskiego dolara, rentowności amerykańskich obligacji, w ogóle tak jakby podążała za globalnym trendem na rynku surowcowym, który jest negatywny, zwłaszcza od kilku dni, tak jakby surowce przygotowywały się na jakąś większą korektę spadkową. Zobaczymy, co dalej. Wykres pierwszy, który jest w tle, pokazuje tą krótkoterminową perspektywę, że wsparcia w rejonie 1910 funkcjonują, a oporem są okolice 1930-35. I w tej perspektywie musimy się teraz poruszać i zobaczymy, w którą stronę pójdzie wybicie. Bloomberg zauważa, że jesteśmy na poziomach, które były notowane w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie, i że teraz to wsparcie jest także wzmocnione przebiegiem średniej 200-sesyjnej, czyli tak jakby średniej półrocznej, a to ma według rynku duże znaczenie i że ten poziom funkcjonuje, działa i stanowi pewnego rodzaju punkt odniesienia. Jego przełamanie ma otworzyć perspektywę do spadku nawet o kolejne $100 niżej. I zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Plus Bloomberg zwraca uwagę także na to, że jesteśmy w okolicach dolnego ograniczenia półrocznego kanału wzrostowego, który co prawda jeszcze nie jest potwierdzony, ale te wsparcia, te minima, czyli w okolicach 1910 przebiega to dolne ograniczenie. Więc pytanie jest, co dalej tutaj zrobi złoto i co dalej może się wydarzyć na rynku w krótkim i w średnim terminie. I teraz rzut oka na perspektywy, czyli na to, jak wyceniane są opcje, które są niezależnie handlowane. Opcje na wzrosty i opcje na spadki są niezależnie handlowane, więc łatwo określić, gdzie jest większy popyt na te opcje, które zabezpieczają nas lub pozwalają na spekulacje na wzrosty, czy też na spadki. I narzędziem, które to pozwala, są tak zwane uśmiechy opcyjne i w tym wypadku widzimy, że bez względu na to, jaki jest termin wygasania instrumentu pochodnego, to przewagę mają opcje call, czyli te, które pozwalają na spekulacje na dalsze wzrosty ceny złota, bądź też na to, żeby się zabezpieczyć na wypadek wzrostu ceny złota. Moim zdaniem warto odnotować, że bez względu na to, jaki jest naprawdę termin wygasania tego instrumentu pochodnego, przewagę mają ci, którzy kupują opcje na wzrosty, ponieważ ich cena jest wyższa. Jakie są prognozy na drugie półrocze co do ceny złota? I tutaj tu jest tabela najnowszych prognoz i widzimy, że na trzecie półrocze, na trzeci kwartał najwyższa prognoza to jest $2050, najniższa cena to jest $1745, natomiast na czwarty kwartał najwyższa prognoza to jest $2100, najniższa $1765, ale mediana prognoz jest generalnie taka, że ma być to cena na koniec trzeciego kwartału 1950, a na koniec roku $2000, czyli widzimy wzrost oczekiwań co do ceny złota. I tak instytucje finansowe, które tutaj między innymi widzicie w tle, jak one prognozują, ta średnia, ta mediana oczekiwań rośnie, więc rynek generalnie spodziewa się w swoich prognozach wzrostu ceny złota, co także bardzo ładnie widać na tym następnym wykresie, gdzie jest uśredniona ścieżka mediany prognoz, wartości średniej. Mamy także tutaj minimum i maksimum w prognozach na kolejne kwartały, na kolejne okresy. Warto być świadomym tego, że najważniejszy wniosek, jaki płynie z tych wykresów, jest taki, że
oczekiwania inwestorów instytucjonalnych są takie, że oczekują oni wzrostu ceny złota. No i teraz bardzo interesujące korelacje, czyli powiązania międzyrynkowe. W tym wypadku widzimy powiązanie między zachowaniem złota a rentowności amerykańskich obligacji. I pierwszy wniosek jest taki, że jest obecnie ona najsilniej ujemna od końca 2019 roku, co oznacza, że jeżeli rentowności idą w górę, to cena złota ma presję na to, żeby spadać, żeby cena złota spadała. No i odwrotnie, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich zaczną spadać, to jest bardzo prawdopodobne, że złoto pójdzie w górę. Wniosek więc jest taki, że te instytucje finansowe zakładają także spadki rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli te korelacje miałyby być zachowane, jak widzimy na tym wykresie, ta korelacja ujemna jest najmocniejsza od końcówki 2019 roku. Jest naprawdę bardzo, bardzo silna, ponieważ minus 0,83 to jest współczynnik korelacji niezwykle mocny i pokazuje, jakie jest powiązanie między ceną złota a rentownościami amerykańskich obligacji. Kolejne bardzo mocne powiązanie, czyli zachowanie złota względem pary dolar do jena japońskiego. I w tym wypadku także widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat praktycznie cały czas korelacja jest ujemna, bardzo rzadko staje się dodatnia i nawet przyjmuje wartości silnie ujemne, co oznacza, że jeżeli para dolar do jena rośnie, to występuje presja na to, żeby cena złota spadała. I odwrotnie, jeżeli będziemy świadkami spadków pary dolar do jena, to złoto powinno zacząć rosnąć. Warto być świadomym tego, co się dzieje i nasza obserwacja także na to wskazuje, jak bardzo czuły na spadki, na wzrosty rentowności jest jen japoński. Jen japoński bardzo lubi, kiedy rentowności amerykańskich obligacji spadają i w takiej sytuacji dzięki tej korelacji ujemnej, jeżeli zobaczymy spadki rentowności amerykańskich obligacji, to spodziewajmy się wzrostu ceny złota i ruchu w górę do kolejnych oporów, przełamania tych oporów w zależności od tego, jaka będzie siła, trwałość tendencji spadkowej rentowności amerykańskich obligacji. Ponieważ moim zdaniem w drugim półroczu jest bardziej prawdopodobny spadek rentowności amerykańskich obligacji niż wzrost, dlatego też moim zdaniem także jestem nastawiony raczej na wzrosty niż na spadki ceny złota, o czym Państwo wiecie. I trzecia niezwykle ważna korelacja, już bezpośrednia korelacja między złotem a euro-dolarem. I także na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ona dominuje w wartościach dodatnich, to nawet bardzo sporo, mocno dodatnich, czyli ta korelacja jest bardzo silna i oznacza to w takim wypadku, że jeżeli euro-dolar rośnie, to jest duża szansa na to i prawdopodobieństwo, że cena złota także pójdzie w górę. A jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, czyli amerykański dolar będzie się umacniać, to jest duże prawdopodobieństwo, że złoto będzie spadać. Skoro teraz w ostatnich dniach także mamy raczej wzrosty euro-dolara niż spadki, więc moim zdaniem jest większa szansa na to, że te wsparcia na cenie złota się obronią i będziemy świadkami nawrotu do pozytywnej tendencji. Ale także zacząłem od rentowności amerykańskich obligacji, które są bardzo istotne i ważne, dlatego też jeżeli inwestujemy na rynku złota, obserwujmy równolegle zachowanie rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich. Jeżeli liczymy na wzrosty ceny złota, to bądźmy także czujni i obserwujmy, czy zachodzi trend spadku rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli spadki rentowności amerykańskich obligacji pokryją się z osłabieniem amerykańskiego dolara, to jest ogromnie prawdopodobne, że równolegle będziemy świadkami mocnych wzrostów ceny złota i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na drugie półrocze i moje oczekiwania są zgodne z prognozami instytucji finansowych na drugie półrocze dla złota, więc spodziewam się wzrostów niż spadków, ponieważ spodziewam się osłabienia amerykańskiego dolara, wzrostów euro-dolara i spadków rentowności amerykańskich obligacji spowodowanych procesami dezinflacyjnymi i zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Więc odpowiedź na pytanie złoto co dalej? Ja jestem nastawiony prowzrostowo, spodziewam się, że druga połowa tego roku, drugie półrocze przyniesie nam wzrosty i daje takiemu scenariuszowi około 70% prawdopodobieństwa realizacji. Na innych metalach, na innych rynkach związanych z surowcami widzimy
raczej negatywne tendencje. I to było bardzo ciekawe, ponieważ wczoraj cena miedzi spadała równolegle do wzrostów indeksów giełdowych na Wall Street. I takie powiązanie jest moim zdaniem bardzo interesujące, występuje rzadko. No i pytanie jest, który rynek będzie miał rację, czy Wall Street, które wczoraj bardzo ładnie znowu zaczęło kontynuację tendencji wzrostowych, czy też surowce, czy też rynki emerging markets, na których wczoraj obserwowaliśmy tendencję do wyprzedawania ryzyka. Dlatego też taka rozbieżność w tradycyjnych powiązaniach, korelacjach międzyrynkowych sygnalizują mi moim zdaniem strojenie okienek pod drugie półrocze na rynkach finansowych i tym interpretuję taką rozbieżność w zachowaniu surowców, rynków emerging markets, amerykańskiego dolara i indeksów giełdowych na Wall Street, które wczoraj bardzo ładnie wzrosły, o czym będzie za chwilę. Ropa naftowa także utrzymuje się wyraźnie poniżej $70, dlatego też moim zdaniem rynek surowcowy, bez względu na to, czy rozpatrujemy złoto, czy też ropę naftową, sygnalizuje raczej odwrót od ryzyka niż kontynuację presji na rzecz ryzyka. Rzeczone amerykańskie obligacje, na razie tutaj niewiele się dzieje, widzimy, że od miesiąca mamy konsolidację mniej więcej w pasie 15 punktów bazowych konsolidacji z osią symetrii w rejonie 3,75%, no i po prostu czekamy na kolejny impuls. Moim zdaniem następuje cały czas uzupełnienie rezerw gotówkowych przez amerykański skarb, a inwestorzy na obligacjach wykorzystują to do tego, żeby sprzedawać te obligacje po jak najniższych cenach, czyli żeby uzyskiwać jak najwyższe rentowności amerykańskich obligacji. Stąd też moim zdaniem to jest główny powód, dlaczego też te rentowności teraz nie spadają, chociaż procesy dezinflacyjne zachęcają do tego, żeby grać raczej na spadek rentowności niż na wzrosty. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak coraz bardziej byczo są nastawieni inwestorzy z grupy JP Morgana dotyczący rynku amerykańskich obligacji i to pozycjonowanie jest tutaj najwyższe od ponad 10 lat, że rynek liczy na to, że ceny obligacji pójdą w górę, a rentowności będą spadać. Euro-dolar wczoraj ewidentnie odbił i przesunął się w okolice poziomu 1,10, dlatego też ta tendencja na euro-dolarze sprzyja także spadkom temu, żeby spadały wszystkie pary z walutami rynków emerging markets, chociaż to się teraz nie dzieje. No i ja to interpretuję właśnie w taki sposób, że jest to teraz etap strojenia okienek na drugie półrocze i część inwestorów się pozycjonuje, dlatego też występują takie tendencje, które teraz obserwujemy. Tendencja wzrostowa na parzach związanych z jenem jest kontynuowana, mamy dalsze wzrosty, to jest bardzo interesujące. Pamiętamy, że zbliżamy się do decyzji Banku Japonii oraz do tej strefy oporów, gdzie w ostatnich latach wystąpiła presja, w ostatnich miesiącach występowała presja na to, żeby Bank Japonii dokonywał interwencji na rzecz umocnienia jena japońskiego. No i pytanie jest, czy powzięli się takie zachowanie. No i rzeczony już indeks giełdowy Standard & Poor's, który wczoraj zaliczył bardzo ładną sesję, która była w poprzek tego, co się dzieje na wielu innych rynkach. Jeszcze raz, moim zdaniem taka interpretacja powinna być, że część inwestorów jednak pozycjonuje się już teraz pod drugie półrocze, natomiast tendencje globalne moim zdaniem cały czas faworyzują scenariusze na rzecz pozbywania się ryzyka jakiejś korekty, przynajmniej w krótkim terminie. Natomiast warto także zauważyć, że występuje mocny napływ, taki najmocniejszy od ponad roku napływ funduszy kapitałów do ETF-ów, które nastawiają się na wzrost cen akcji i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka pokazująca, jak teraz te kapitały, zwłaszcza tych drobniejszych, mniejszych inwestorów napływają, w którym kierunku się pozycjonują i że w tym wypadku te kapitały nastawiają się na dalszy wzrost indeksów giełdowych. Indeks w Niemczech, jak widzimy, jest w konsolidacji praktycznie od samego początku kwietnia i generalnie niewiele się dzieje. Indeks DAX nie potwierdził tego wczorajszego optymizmu moim zdaniem i poziom 16 000 punktów cały czas jest w grze, a Bitcoin nie był w stanie pokonać oporu $31,000, ale też wsparcie $30,000 funkcjonuje, więc jesteśmy zamknięci w tej krótkoterminowej konsolidacji i czekamy na wybicie. Moim zdaniem jest jednak większa szansa na wzrosty niż na spadki z powodu tego, jaki jest kształt wykresów tygodniowych, a one faworyzują scenariusze prowzrostowe, a Bitcoin w ostatnim czasie żyje swoim własnym życiem, więc moim zdaniem
jest większe zdecydowanie prawdopodobieństwo niż 50%, że Bitcoin w kolejnych tygodniach raczej będzie rósł niż spadał. No i rynki emerging markets. Także wczoraj obserwowaliśmy dziwne zjawisko wyprzedaży, tak jakby zamykania części pozycji długich na rynku ryzyka w Polsce. Indeks giełdowy wyraźnie spadł pomimo lekkiego optymizmu na Wall Street, na innych indeksach giełdowych. Było to skorelowane moim zdaniem z tym, co na przykład dzieje się na giełdzie w Korei, na różnych innych rynkach emerging markets. Złoty zaczął się osłabiać dzisiaj raczej tak, że jest pod presją na to, żeby się osłabiał i to stoi w sprzeczności z zachowaniem euro-dolara, więc moim zdaniem ja to tak interpretuję, że część tych inwestorów, że któryś z inwestorów postanowił zrealizować zyski pod koniec pierwszego półrocza. No i tak i zastanawiam się, czy będzie trend kontynuowany, natomiast nie widać negatywnej reakcji na polskich obligacjach, które są cały czas moim zdaniem kupowane i jest ogromnie prawdopodobne, że jak w piątek pojawią się dane makroekonomiczne o inflacji w Polsce i ona potwierdzi tendencje dezinflacyjne, to będziemy świadkami presji na to, żeby znowu kupować polskie obligacje, żeby rozpocząć kolejną fazę tendencji spadkowej, czyli wzrostu cen i wybić się z tej półrocznej konsolidacji, która na naszych oczach trwa i gdzie zmienność po prostu zamiera, bo widać, jaka jest teraz bardzo zanikająca amplituda między maksimami i minimami tych tendencji, które w ostatnich 2 miesiącach się kształtowały. Rynek moim zdaniem dorósł i dojrzał do tego do wybicia i moim zdaniem spodziewam się raczej spadków rentowności, czyli bardzo dobrego okresu dla polskich obligacji niż wzrostów. Odsyłam do wczorajszego porannego komentarza, gdzie było zdecydowanie więcej na ten temat, a warszawska giełda, tak jak już powiedziałem, wczoraj ktoś się realizował, prawdopodobnie z zagranicy, bo złoty także zareagował, natomiast dopiero przebicie wsparcia 2000 punktów. Widać na wykresie, dlaczego ten poziom ma takie duże znaczenie. Będzie oznaczać zmianę tendencji krótkoterminowej na prospadkową, no i poziom 2000 punktów działa perfekcyjnie jako punkt odniesienia także dla mnie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także do polubienia naszego nowego kanału na Instagramie, gdzie pokazuję, co robi Ace Market U po godzinach. Wszystkiego dobrego, życzę dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.